Na początku z Home Assistant myślałem tak samo jak pewnie wielu z Was. Nazwy urządzeń po ich dodaniu ogarnę później. Obszary w sumie to po co mi one? Chyba że ogarnę później, a backup zrobię jutro. I przez jakiś czas to działa. Ale dodajesz kolejne urządzenie, kolejną automatyzację i w teorii wszystko śmiga. Aż przychodzi ten dzień, w którym chcesz coś poprawić albo zrobić kolejną automatyzację i nagle siedzisz nad listą wszystkich encji i naprawdę nie wiesz, która z tych lamp w salonie to ta, o którą ci chodziło. Albo klikasz w przycisk aktualizacji Home Assistanta do najnowszej wersji i po fakcie zastanawiasz się, czy w ogóle masz kopię zapasową, aby mieć do czego wrócić, jeśli coś się wysypie. Ja ten etap i wiele wpadek już przerobiłem. I wyszło mi z tego takich 7 praktyk, których trzymam się już od wielu lat. Po to, aby mieć spokojną głowę i nie martwić się na wypadek, gdyby coś się zepsuło. Albo gdy ja coś zepsuję. Cześć! Z tej strony Michał z kanału Domo Smart, gdzie technologia łączy się z codziennością. Witam Cię w kolejnym odcinku z serii ABC Home Assistant. Ten odcinek jest dla każdego, kto ma Home Assistant albo nawet dopiero zaczyna. I chcę uniknąć błędów, które ja na samym początku popełniłem już wiele. Bo wtedy też myślałem, że nazwy urządzeń ogarnę później, backup zrobię jutro, a jak coś fajnego zobaczę w Hacks, to od razu wrzucę na produkcję. Przejdziemy przez 7 praktyk, które po latach użytkowania Home Assistant u mnie w domu naprawdę trzymają instalację w ryzach. I szczerze, gdybym oglądał coś takiego na starcie, zaoszczędziłbym sobie sporo czasu i nerwów. Jeżeli taki temat jest dla Ciebie przydatny, daj znać łapką w górę i oczywiście zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o Home Assistant. Pierwsza praktyka to nazwy. I wiem, brzmi banalnie, dopóki masz 5 urządzeń w panelu Home Assistanta. Jak dojdzie 50, nagle okazuje się, że Shelly Plug albo Smart Bulb 3A2F nic Ci nie mówią, kiedy składasz automatyzację o 23. Ja na początku też zostawiałem domyślne nazwy integracji. I to działało, aż przestało być wszystko czytelne i przewidywalne. W Home Assistant masz w praktyce 3 miejsca, o które warto zadbać. Pierwsza to nazwa urządzenia, czyli całość urządzenia, na przykład lampa w salonie przy kanapie. Nazwa ENCI, którą widzisz w panelu na liście przy wyborze ENCI. No i na końcu mamy jeszcze Entity ID, które jest pod spodem, taki techniczny identyfikator. On nie musi być jakoś super ładny i ekstra czytelny, ale jak trzymasz pewną konwencję, łatwiej go znajdziesz w szablonach, nie skacząc co chwilę do ustawień. Ja osobiście stawiam na nazwy przyjazne, na przykład salon, lampa przy kanapie, łazienka, wentylator. Jak masz 2 lampy w jednym pokoju, doprecyzuj. Salon, lampa przy stole albo salon, lampa przy sofie. Cokolwiek, co u Ciebie w domu ma sens, żeby za pół roku wiedzieć, o co chodzi. I od razu mówię, robiąc porządki, nie musicie przepisywać wszystkiego w jedną noc, ale każde nowe urządzenie nazwijcie je od razu, tak jak trzeba. To jest najtańsza rzecz, jaką możecie zrobić dla samego siebie. Druga praktyka to obszary i piętra. Kiedyś obszar to był taki fajny dodatek, który mimo wszystko niewiele wnosił do Home Assistanta. Dzisiaj, po wielu zmianach w kolejnych wersjach Home Assistanta, jest to u mnie coś, bez czego ciężko ogarnąć cały dom. Obszar to po prostu przypisanie urządzenia do danego pokoju, salonu, kuchni albo łazienki. Robisz to przy dodawaniu integracji albo później w ustawieniach urządzenia. I jak ustawisz obszar na urządzeniu, encje dziedziczą ten sam obszar. Nie musisz klikać każdej z osobna. Piętra w Home Assistant doszły nieco później i u mnie to był strzał w dziesiątkę. Parter, piętro, strych albo ogród. Jak masz dom na kilku poziomach, nagle widać co gdzie stoi, a nie jedną wielką listę wszystkiego naraz. A dzięki przypisywaniu obszarów do pięter wszystko układa się w logiczną całość. I tu jest rzecz, dla której warto to ogarniać od początku. Jak dziś w Home Assistant składasz automatyzację i wybierasz encję, lista ta nie musi być jednym długim chaosem. Grupuje się ona po piętrach i po obszarach,
a w nich wszystkie encje, które są przypisane do danego obszaru. U mnie to wygląda tak, że wchodzę na przykład w salon na parterze i widzę od razu lampy, czujniki, rolety, bez przewijania przez pół domu. To samo działa też przy asystencie głosowym, który lepiej rozumie, jak urządzenia są przypisane do salonu, a nie wiszą po prostu gdzieś tam sobie w próżni. I dzięki temu, kiedy powiesz wyłącz światła w salonie, Home Assistant będzie wiedział, które dokładnie światła ma wyłączyć. Trzecia praktyka to backupy. I tu nie ma filozofii. Jak spędziłeś weekend na automatyzacjach, integracjach i dashboardach, to ostatnie, czego chcesz, to uszkodzony dysk albo aktualizacja, po której coś się nie podniesie. Ja trzymam się zasady 3-2-1. 3 kopie danych na 2 różnych nośnikach i 1 kopia poza domem, na wypadek awarii sprzętu, zalania albo kradzieży sprzętu. Pierwsza kopia zapasowa siedzi na maszynie, gdzie jest Home Assistant. Druga na osobnym serwerze plików NAS w domu. Trzecia poza domem. U mnie leci na Google Drive poprzez dodatek, który pokazywałem już na kanale w jednym z wcześniejszych odcinków. Link oczywiście wrzucę na dole w opisie albo wyświetli Wam się gdzieś tutaj w prawym górnym rogu. Jeśli mówimy o kopiach zapasowych, to jest jeszcze jeden ważny termin z tym związany, czyli retencja. Czas, przez który kopia zapasowa ma istnieć. Prawda jest taka, że nie potrzebujecie backupów sprzed pół roku. Trzymajcie kilka, maksymalnie kilkanaście ostatnich wersji wstecz i sprawdzajcie, ile miejsca one wszystkie zjadają. W najnowszych wersjach Home Assistanta oraz w dodatkach takich jak Google Drive Backup możecie ustawić, jak długo i ile kopii zapasowych chcecie trzymać zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Czwarta praktyka to aktualizacja Home Assistanta. Słyszałem wiele razy: nie ruszam, bo działa. I rozumiem to. Tylko że jak odkładasz update na cały rok albo na 2 lata, potem wchodzisz nagle w aktualizację i okazuje się, że masz do nadrobienia kilka grubych zmian naraz. I wtedy backup z poprzedniej wersji nagle staje się bardzo ważny, bo pomijając wiele wersji, zwiększa się ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Zatem pozostaje pytanie, jak często wykonywać aktualizacje? Ja u siebie aktualizuję Home Assistanta zazwyczaj 2 razy w miesiącu, ale nie podnoszę każdej możliwej wersji w dzień publikacji. I mam taką jedną zasadę, która u mnie i osób, którym pomagam z administracją ich smart home, sprawdza się już bardzo długo. Prawie nigdy nie wchodzę w pełną wersję, czyli tą z końcówką .0. Czekam na tę z końcówką 1 albo 2. Wersja 0 często przynosi świeże funkcje, ale też potrafi coś popsuć w integracjach lub samej konfiguracji. W kolejnych wersjach z danego miesiąca zwykle dochodzą najbardziej potrzebne poprawki. I wtedy proces aktualizacji nie przynosi nam tak wielu przykrych niespodzianek. Drugą aktualizację zazwyczaj w miesiącu robię pod koniec miesiąca, czyli tuż przed wyjściem kolejnej pełnej wersji. U mnie ten rytm po prostu się sprawdza. A jak coś pójdzie nie tak, tu wraca poprzednia praktyka z backupami. Codzienne, automatyczne kopie z poprzedniego dnia. I w razie potrzeby szybko przywracam całą instalację. Szczególnie jeżeli Home Assistant stoi na Proxmox, robię też backup całej maszyny wirtualnej. Wtedy często wystarczy jedno kliknięcie w konsoli administracyjnej Proxmox i mam Home Assistant taki, jak dzień wcześniej sprzed awarii, bez jego instalacji, konfiguracji i przywracania backupa. Jeżeli chcecie odcinek na ten temat, dajcie łapkę w górę i napiszcie odpowiedni komentarz. Zrobię taki film, jak w Proxmoxie można robić kopie zapasowe Home Assistanta. Piąta praktyka to, nazwijmy, opór przed instalowaniem wszystkiego, co ładnie wygląda w HACS, bo HACS jest świetny i pozwala na zainstalowanie tysięcy nowych funkcji i fajerwerków. Tylko że jak wchodzisz tam po raz pierwszy, to masz wrażenie, że każda karta, każda integracja i każdy motyw do dashboardu to jest dla Ciebie must have i musisz go mieć zaraz, teraz. I ja też przez to przechodziłem. Instalowałem, testowałem na produkcji, coś się sypnęło, potem szukałem winnych, a mogłem odpalić to gdzie indziej. Dlatego u mnie jest prosta zasada. Serwer o nazwie produkcja to instalacja Home Assistant, która zarządza moim domem na co dzień. Tu ma być czysto, to co już sprawdziłem i wiem, że działa stabilnie. A wszystko nowe. Nowa integracja z HACS, nietypowa karta Lovelace, eksperymentalny dodatek. Najpierw lecą one na drugi osobny Home Assistant.
I ten drugi Home Assistant trzymam na Proxmoxie obok maszyny produkcyjnej. Osobna maszyna wirtualna obok tej, na której jedzie mi cały dom. I to tam właśnie klikam, psuję i przywracam ostatnią kopię zapasową, jeśli wszystko padnie. I nie przejmuję się tym. Szósta praktyka to etykiety i kategorie. Na początku masz 5 automatyzacji i nie czujesz potrzeby ich stosowania. Jak dojdzie 50 albo 100 automatyzacji, nagle lista w ustawieniach robi się długa. No i oczywiście szukasz tej jednej reguły od zapalenia lampek w trakcie świąt Bożego Narodzenia tuż przed Wigilią. Kategorie u mnie służą głównie do automatyzacji i skryptów. Jedna kategoria to na przykład oświetlenie, druga to ogrzewanie, a trzecia to bezpieczeństwo. Wchodzisz w listę automatyzacji, przypisujesz kategorię z menu albo zaznaczasz kilka automatyzacji na raz i przenosisz je hurtem, przypisując je do jednej kategorii. Potem możesz zwijać całe grupy albo filtrować listę. Etykiety są bardziej elastyczne. Możesz je przypiąć do urządzenia, encji, automatyzacji, skryptu, helpera, nawet do samego obszaru. I jedna encja może mieć kilka etykiet naraz. U mnie to działa na przykład tak. Oznaczam grupę lamp jako lampy wieczorne i w automatyzacji, która po zmroku ma zaświecić lampki wokół domu i oświetlenie pomocnicze w korytarzu, celuję od razu w cały label, zamiast wybierać 5 osobnych lamp po kolei. Na starcie nie musicie robić idealnego systemu. Wystarczy kilka kategorii i kilka etykiet, które mają dla Was sens. I trzymajcie się tego przy każdej nowej automatyzacji. Szybko zobaczycie, że ma to sens i bardzo szybko przyzwyczajicie się do tego sposobu działania. No i ostatnia, siódma praktyka. I choć na końcu wcale nie oznacza, że jest najmniej ważna. Wręcz przeciwnie. Chodzi o świadomość tego, co w ogóle udostępniacie Waszemu asystentowi głosowemu. Home Assistant domyślnie eksponuje bardzo dużo, właściwie wszystkie encje do różnych asystentów, które macie u siebie dodane do Home Assistanta. Zarówno do wbudowanego Assista, Google Home albo Alexy od Amazona, jeżeli jesteście zintegrowani. I może się to wydawać wygodne i w ogóle super, ale niestety tylko w teorii. W praktyce taki asystent widzi wszystko, łącznie z rzeczami, których głosem i tak nigdy nie włączycie. I wtedy łatwo jest o pomyłkę. Podobne nazwy, 2 lampy w salonie, jedna encja z dawnych czasów. I asystent wtedy się miesza. Nie wie, co ma włączyć. I moja zasada jest taka, że eksponuję tylko to, czym faktycznie chcę sterować głosem w domu. Reszta działa z automatyki przycisku na ścianie albo samej aplikacji i dashboardu. Nie wszystko musi być dostępne dla Alexy czy Google. I tu wchodzi jeszcze jedna, chyba najważniejsza rzecz. Bezpieczeństwo. Osobiście nie chcę, żeby ktoś głosem własnym przez pomyłkę albo obcym przez uchylone okno w nocy albo kiedy nie ma nikogo w domu otworzył bramę garażową, rozbroił alarm albo uruchomił coś, co ma być tylko pod świadomą kontrolą w panelu w Home Assistancie. I jeszcze raz jednym krótkim zdaniem. Wszystkie rzadko używane lub strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa domu encje u mnie w ogóle nie trafiają do eksponowania dla asystentów głosowych. Podsumowując całość, 7 praktyk, które u mnie trzymają Home Assistant w ryzach. Przyjazne nazwy urządzeń i encji, obszary i piętra, zwłaszcza przy wyborze encji do automatyzacji. Backupy według zasady 3-2-1. Aktualizacje wykonywane na bieżąco. U mnie 2 razy w miesiącu bez wchodzenia w premierową wersję z danego miesiąca z końcówką .0. Nowe dodatki do HACS testuję na drugiej instalacji Home Assistant w Proxmox, a instancja produkcyjna działa tylko ze sprawdzonymi rzeczami. Etykiety i kategorie przy regułach. No i na koniec asystenci głosowi. Wystawiam tylko to, co ma sens i nie ingeruje w moje bezpieczeństwo. I gdybym miał taki odcinek obejrzeć na starcie swojej przygody z Home Assistantem, zaoszczędziłbym sporo wieczorów na poprawianie swojego własnego bałaganu. A teraz Twoja kolej. Napisz w komentarzu, która z tych praktyk u Ciebie jest już ogarnięta, a która wciąż leży na liście zrobię kiedyś. Chętnie poczytam, jak to wygląda u Was. A jeżeli ten odcinek był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę,
To naprawdę pomaga. No i oczywiście zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z serii ABC Home Assistant. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!